Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. Robi się coraz cieplej, więc dzisiaj zajmiemy się terere, czyli yerba mate na zimno. Zapraszam serdecznie. Yerba mate na zimno, czyli terere, to napój przygotowany normalnie z yerby, tyle że zalany zimną wodą, a właściwie nie zimną, a lodowato zimną. Taki powinien być przepis. Początkowo pierwsze parzenie zalewamy ciepłą wodą, a dopiero kolejne schłodzoną. Dzięki temu yerba więcej z siebie wypuszcza. Jednak na początek musimy te liście przeparzyć ciepłą wodą, żeby puściły z siebie kofeinę i swój smak. Także przygotujmy sobie to. Jest to bardzo proste. Bierzemy yerbę, jaką lubimy, dowolną, może być aromatyzowana, co tam kto lubi, na co kto ma ochotę. Wsypujemy sobie to normalnie do matero. Również ilość nasza ulubiona. I to zalewamy wodą ciepłą. Tutaj oczywiście z 80 stopni, 70, jak kto lubi. Można robić z yerbą wszystko. To pierwsze parzenie właśnie ciepłą wodą obudzi i rozwinie listki, prawie jak w herbacie. Wyciągnie z nich co najlepsze i kolejne parzenia będą już się nam udawały zimną wodą. Można próbować yerbę zalewać od razu zimną wodą, ale efektywniej jest w ten sposób. Także to musimy teraz wypić. Wypite. I drugie parzenie robimy zimną wodą, z lodem, zmrożoną. Stała w lodówce, dodaliśmy lodu. Lód może tutaj wpaść, nie ma problemu. Jest też taka wersja terere, gdzie samą yerbę zasypuje się tylko lodem i spija się to, co się rozpuści. To jest dość uciążliwe, potrzebne nam naprawdę upały i wysoka temperatura, żeby się to w miarę rozpuszczało, żeby było co pić. Także my zalewamy lodowatą wodą. No i praktycznie po chwili jest gotowe już do picia. Bardzo orzeźwiające, świeże i zimne terere. Na lato idealne. Warto wspomnieć, że terere klasycznie podaje się w guampa, czyli w naczyniu zrobionym z rogu wołu albo z kopyta. No my tutaj używamy standardowo matero ceramicznego, ale żeby tak już naprawdę się trzymać klasycznej tradycji, powinien to być róg. Co więcej, taką yerbę możemy sobie przygotować w troszeczkę przyjaźniejszej formie. Można sobie po prostu zrobić iced tea na bazie yerba mate i takie iced tea chciałbym Wam pokazać. Przygotowaliśmy wcześniej, ponieważ musi się to porządnie schłodzić. Dobrze jak też chwilę sobie poparzy się, bo to już parzymy zimną wodą, żeby wyciągnęło z siebie. Polecam używać takiego na przykład filtrującego dzbanka. Yerba jest dość drobna, żeby tutaj się to pięknie przecedziło, przefiltrowało. Dzbanek jest wygodny, zalewamy, po prostu ściskamy, czekamy chwilę i zlewamy sobie do naczynia, chłodzimy. Przepis, który chcieliśmy Wam polecić, jest banalnie prosty. Szklanka. Syrop limonkowy. Nieco słodki, o smaku limonki. Taki zwykły barmański, bez problemu można go kupić. Lód. To ile kto lubi tego lodu, żeby nie było zbyt pełno. Damy sobie tu kilka kostek. I wcześniej przygotowana, schłodzona yerba mate. W naszym przypadku jest to mieszanka już z miętą. Czyli po prostu yerba sparzona na zimno i stała sobie długo w lodówce, porządnie się schłodziła. Wszystko razem zalewamy. I dla smaku cytrynka. Może ze 2 kawałki. A, pięknie. Słomeczka. I iced tea gotowa. Orzeźwiająca, pobudzająca, zimna iced tea na bazie terere. Yerba mate na lato. Polecam serdecznie. Wkrótce więcej iced tea. Zapraszamy na naszą stronę czajnikowy.pl. Lajkujcie, komentujcie, jak zawsze udostępniajcie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.